Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj postanowiłem Wam odpowiedzieć w końcu na pytania, które cały czas mi tutaj przychodzą, a mianowicie dotyczące pytania wody alkaicznej, ponieważ widzicie filtr, który Wam pokazuję bardzo często teraz w filmach, ponieważ jest naprawdę bardzo dobry do wody i pytacie mnie później, jak uzyskać jeszcze z tego wodę alkaiczną. Moi drodzy, to jest wszystko bardzo proste. Wodę alkaiczną to my od lat używamy już tutaj oto tego wynalazku, który też już chyba, nie wiem, kilka lat temu Wam go pokazywałem tutaj po raz pierwszy. Wcześniej mieliśmy jeszcze inny model tego. To jest jonizator wody, który po prostu robi wodę alkaiczną, robi też i wodę kwaśną. Także my to cały czas tutaj używamy. Jak to robimy? Kiedy po prostu przefiltruję sobie tą wodę już przez ten filtr, biorę gdzieś 2-3 takie małe ziarenka, znaczy nie te całkiem drobne, zmielone, ale te takie ciut grubsze soli kłodawskiej. Wrzucam sobie do tej przefiltrowanej wody i następnie tą wodę tutaj do tego dodajemy i włączamy. Tutaj wszystko macie. Za chwileczkę Wam wstawię może ten pierwszy film na koniec z całą instrukcją obsługi tego, jak to mniej więcej działało. Też i z testem pomiarowym, gdzie mogliście zobaczyć, jaką on tutaj ma wodę, że robi rzeczywiście wodę alkaiczną i wrzucam to po prostu do tej wody, żeby tam dodać jakiegoś minerału, żeby jonizacja lepiej mogła przejść. Także 2-3 takie ziarenka soli, takie malutkie. Nie te super malutkie, tylko te takie ciut grubsze. O, ta grubo mielona sól, tak chciałem powiedzieć. O. To wrzucam po prostu do środka na cały ten dzbanek, że to się ładnie rozpuściło i następnie włączam, robię sobie wodę jonizowaną tutaj, czyli alkaiczną. Woda ta ma wiele zalet, ale to usłyszycie dalej, po prostu jak Wam wstawię ten film, bo odkwasza też cały organizm. I bardzo często też kolejne pytanie, które tutaj mi ciągle wpada, to jest: ale my potrzebujemy kwaśny żołądek, żeby móc trawić, a woda alkaiczna przecież odkwasza. Moi drodzy, o tym też kiedyś gdzieś w którymś filmie już Wam wspominałem. To jest bardzo ważne, jeżeli chcecie pić wodę alkaiczną. Nigdy nie pijemy jej w trakcie posiłków. Zawsze pijemy przed posiłkiem, na pusty żołądek, sobie wodę alkaiczną, albo już po jedzeniu, 2-3 godziny po jedzeniu, zależy co zjedliśmy. Wtedy pijemy wodę alkaiczną. Nigdy nie pijemy tego przy posiłku, ponieważ rzeczywiście odkwasi nam ten żołądek na moment. I wtedy nam się nie będzie dobrze to wszystko trawiło. Także nigdy nie wolno w trakcie posiłku pić wody alkaicznej. Tylko zawsze przed posiłkiem albo po posiłku, ale już z zachowaniem tego czasu. Także to musicie mieć po prostu na uwadze, bo i my też tak robimy. Czyli w trakcie posiłku mogę sobie wypić, jeżeli zajdzie taka potrzeba, bo nie powinno się w sumie pić przy posiłku. Powinniśmy tak jeść, chyba że jemy bardzo suche rzeczy, jak na przykład suche owoce, czy jakieś chlebki lniane, tego typu rzeczy, czy nie wiem, cokolwiek tam jeszcze jecie, co jest naprawdę bardzo suche, to wtedy nawet zalecane jest, żeby coś wypić do jedzenia. Dlaczego? Ponieważ ten suchy pokarm wciągnie Wam cały sok żołądkowy do środka, żeby spęczniał. I wtedy też będziecie mieli problem, żeby to trawić. Także wtedy nawet zalecane jest picie, ale to wtedy pijemy normalną wodę przefiltrowaną, nie z jonizatora, tylko z tego filtra samą. A przed posiłkiem z rana, na przykład kiedy wstajemy, bardzo fajnie jest sobie od razu szklaneczkę wody alkaicznej wypić, odkwasić zaraz na dzień dobry cały organizm. Dodatkowo jeszcze z tego jonizatora macie wodór, ponieważ on też wytwarza wodór, czyli jak świeżo zrobicie, wiadomo, wodór się ulatnia, więc jak świeżo zrobicie, od razu wypić. Najlepiej jak macie jeszcze całą rodzinkę, to każdemu dać tam po szklaneczce, bo tutaj troszeczkę pojemności w tym jest, żeby sobie każdy po prostu od razu wypił, nie zostawiać, bo inaczej wodór ucieknie, nie? To szkoda, żeby po prostu uciekł, bo wodór to wiecie, bardzo dobry przeciwutleniacz. W Japonii bardzo to sobie cenią, nawet sobie generatory wodorów zarejestrowali jako urządzenia medyczne w Japonii. Także tam to jest naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o wodę, to chyba Japonia jest numer 1. Ze wszystkich krajów, które znam, to chyba Japonia numer 1 jest, jeżeli chodzi właśnie o takie urządzenia jak jonizatory, jak filtry do wody, czy generatory wodoru. Tam naprawdę to praktycznie w każdym domu chyba, że jest i bardzo mocno jest to tam używane. No, co widać też i po Japonkach, ponieważ
piją, mają ten nawyk picia wody, dlatego nawet w starszym wieku wyglądają dość młodo. Gdzie często można się pomylić tutaj z ich wiekiem, bo szacujesz, że mają 40, a się okazuje, że ma 60 albo i 70 lat taka pani. Bo pilnują tej wody i piją tą wodę, mają organizm nawodniony i piją też dobrą wodę, ponieważ, no tak jak mówię, te urządzenia są tam naprawdę na wysokim poziomie i bazując na Japonii można bardzo fajne różne badania wód znaleźć, różnych urządzeń, co robią i tak dalej. Tam mocno w to inwestują, robią badania, wszystko. Także jest naprawdę na wysokim poziomie. I to robi właśnie ten jonizator wody, czyli wodę alkaiczną. Filtr filtruje, a tu mamy wodę alkaiczną. Kolejne pytanie, które też bardzo często mi zadajecie, to jest, gdzie kupujesz wodę srebrną, czyli srebro koloidalne. Moi drodzy, ja tego nie kupuję. Ja tego nie kupuję, dlatego ja Wam też nie mogę polecić żadnej dobrej firmy, bo nie znam żadnej dobrej firmy, bo mnie to po prostu nie interesuje. Dlaczego mnie to nie interesuje? Bo to jest też i generator wody srebrnej. Tutaj jest takie miejsce u góry. Tutaj mam tam elektrodę srebrną. Wtedy wkręca się tutaj elektrodę srebrną, wyciąga się ten biały pojemnik, wsadza się całkowicie tak, nalewa się wody. Oczywiście też 2-3 kryształki soli mogą tutaj być, choć już do wody srebrnej niekoniecznie, tylko wtedy musiałaby być ciut cieplejsza. Zamykamy to z tą elektrodą i tu urządzenie od razu same wykrywa, że robi teraz wodę srebrną. Ustawiacie sobie ilość ppm-ów, jaką chcecie mieć tego srebra w tej wodzie i tyle. I ono Wam samo zrobi wodę srebrną. Dlatego ja się nie orientuję w żadnych firmach, które po prostu robią wodę srebrną, bo ja sobie sam robię w domu i wiem, co mam. Dlatego nie jest ulotnione ani nic, ponieważ nie dochodzą promienie słoneczne, bo to jest ciemny pojemnik. Jak zrobię, to sobie od razu przelewam w butelkę z tego ciemnego, fioletowego szkła. Te są najlepsze do tego. Lub zwykłą ciemną butelkę. Lub ją czymś mocno owinąć, później tą butelkę i tyle. I mam srebro gotowe, swoje własne, dlatego się w tym nie orientuję. Także to jest jonizator wody. Daje Wam i wodór, daje Wam wodę alkaiczną, daje Wam wodę kwaśną i daje Wam jeszcze srebro. Tutaj też wodę srebrną. Także macie jak gdyby 4 w jednym to urządzenie i jest naprawdę dobre. Kilka lat już tutaj nam służy. Praktycznie, że codziennie w użyciu i wszystko jest super i ok. Także, a resztę Wam wstawię po prostu teraz filmik z testów. Jeszcze wtedy, to było chyba rok czasu, jak już go posiadaliśmy, to wtedy nagrałem pierwszy film o nim. Także to Wam tutaj teraz wstawię jeszcze na koniec. Kogo interesuje, to sobie możecie zobaczyć, jak to wygląda. A linki będziecie mieli oczywiście w opisie do niego. Także, to by było na tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Tutaj macie teraz resztę tego filmu i sobie zobaczcie. A więc tak, to jest właśnie ten jonizator, o którym tutaj mowa, którego już teraz używamy dłużej niż ponad rok. Do jego produkcji, tutaj elektrod, zostały też użyte rzadkie metale, takie obojętne, czyli takie jak na przykład anoda jest wytworzona z tytanu pokrytego platynowcami, czyli rutynem i irydem, natomiast katoda wytworzona jest z nierdzewnej stali tutaj. Produkt jest oczywiście BPA free, czyli nie wydziela żadnych toksycznych rzeczy nam tutaj do wody, czyli śmiało można go sobie do tego używać. Jak wiadomo, posiada też różne programy, które tutaj można używać. Dla mnie on jest bardzo, bardzo wygodny, ponieważ kiedy go użyję, on jest w całości zrobiony jako jedna całość. Teraz jeżeli go użyję, po prostu go sobie otwieram i poczekam sobie chwileczkę, aż tutaj woda z niego odkapie z tych elektrod. Nigdzie mi woda się nie nakapie, po prostu wszystko jest idealnie czyste, suche. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby on był po prostu poręczny. I później po prostu wyciągamy to sobie razem z wodą i możemy to znowu z powrotem wsunąć. Także rozwiązanie tego jest idealne dla mnie, pasuje idealnie w moje potrzeby i naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, jak to właśnie tutaj jest zrobione. Ale naleję najpierw wody do niego i pokażę Wam jeszcze na szybko, jak go w ogóle włączyć, ponieważ jest to dziecinnie proste. Jak nalaliśmy wody, bierzemy sobie miernik, ponieważ chcę Wam pokazać, jak to tutaj wygląda. Wkładamy go do wody. Oczywiście
żeby zobaczyć, jakie mamy pH. To na chwilę musi postać. Jest około 6 pH. Tak jak mówiłem, miałem kiedyś pH w studni prawie do 10 dochodziło. No obecnie, jak widzicie, jest to 5,9, czyli już jest to woda kwaśna, nawet na 5,8 spadło. Jeszcze chwilę poczułem, może by spadło i jeszcze niżej. Dobra, teraz tak, zamykamy, włączamy tym guzikiem i ja tutaj mam ustawione swoje takie pH, ponieważ używam sobie 8,6 do picia i po prostu to jest tyle. Wystarczy, czy tu włączamy i wystarczy tylko tutaj nacisnąć i on już zaczyna działać, żeby nam tutaj zrobić. Także to jest bardzo proste urządzenie, działa to naprawdę idealnie, bardzo proste i taka woda jest po prostu bardzo ważna dla nas, ponieważ tutaj dzięki właśnie elektrolizy z półprzepuszczalną membraną i właśnie dzięki tym elektrodom powstaje nam właśnie przez przepływanie prądu dysocjacja, czyli rozdzielenie cząstek wody na zasadowe jony metali i jony wodorotlenowe do resztek kwasowych. Woda ta wytwarza się w oddzielnych urządzeniach, czyli woda alkaiczna, ta żywa, w której są właśnie ujemne jony hydroksylowe OH- łączą się z jonami metali alkaicznych, na przykład potas, sód, wapń, a jony wodoru, które zostały po powstaniu alkai, tworzą wodór molekularny. Tak coś podobnego właśnie jak w generatorach wodoru. Woda natomiast kwasowa, która nam się wytwarza w tym małym pojemniczku, w tym białym, to jest tak zwana woda martwa, w której znowu są dodatnie jony wodorowe H+, i łączą się z ujemnymi resztkami kwasowymi, a powstające jony hydroksylowe wytworzą tlen. Dodatkowo w urządzeniu tym można również wytworzyć sobie wodę srebrną, co Wam za chwileczkę dalej pokażę, gdzie wydzielają się również jony srebra. I tutaj również można sobie ustawić, jak co dalej chcemy. A takie podstawowe właściwości wody alkaicznej to lepiej nawadnia nasz organizm, szybciej przechodzi przez błony komórkowe, czyli po prostu lepiej nas nawilża, ponieważ tworzy mniejsze formacje molekularne. Klastry również są o budowie heksagonalnej, czyli takie, które składają się z 6 cząsteczek, a zwykła woda ma 12 cząsteczek. Jony hydroksylowe OH zawarte w wodzie alkaicznej zapewniają organizmowi dodatkową dawkę tlenu. Również jest dwukrotnie niższe napięcie powierzchniowe w porównaniu z wodą z kranu, przez co woda jest bardziej mokra, ciekła, można powiedzieć, i łatwiej potrafi rozrzedzać płyny, ale również łatwiej rozrzedza nam tutaj naszą krew, czyli nie dochodzi do sklejania się komórek właśnie krwi. Dzięki alkaicznemu pH również w takiej wodzie właśnie znajdują się jony metali, które tutaj są, takich pozytywnych alkaicznych metali, nie jakichś złych, czyli magnezu, potasu, wapnia i sodu. I jak widzimy, tutaj woda już jest w tym momencie gotowa, skończył nam to tutaj robić, czyli teraz po prostu można to wyłączyć. Przytrzymaj dłużej, ja nawet jeszcze folię mam na wyświetlaczu, nawet jeszcze nie ściągłem. I można to sobie teraz już otworzyć. I taką ważną cechą jeszcze tego wszystkiego jest to ta woda, która tutaj jest, ta woda alkaiczna, ona ma ujemny redoks, inaczej ten ORP. I ona działa właśnie tak, że niweluje nam działanie szkodliwych rodników. I tutaj właśnie zachowujemy sobie młodość i tak dalej. Gdybym teraz miał miernik taki do mierzenia tego i gdybym go tutaj włożył do środka, to pokazałby nam minus 200 do 300 mV. To jest też bardzo ważne, ponieważ ujemny redoks ORP oznacza, że w wodzie alkalicznej są wolne elektrony, które mogą być przekazane nam. I ta
właściwość jest szczególnie skuteczna przy neutralizacji szkodliwych skutków wpływu właśnie tych wolnych rodników. Jak wiadomo, wolne rodniki to cząsteczki, którym brakuje po prostu jednego elektronu. Są to nadtlenki, cząsteczki tlenu bez jednego elektronu. Czyli po prostu kiedy one wnikają do naszego organizmu lub też powstają w procesie reakcji metabolicznych, pewna ilość tych wolnych rodników w organizmie jest też niezbędna i chroni właśnie organizm przed różnego rodzaju zagrożeniami. Jednak problemy powstają wtedy, kiedy powstaje nadmiar tych wolnych rodników, ponieważ one wtedy zaczynają wyciągać z nas te brakujące elektrony i nieustannie atakują zdrowe komórki organizmu i w tym samym właśnie naruszają ich jak gdyby strukturę i wszystko, i to może powodować różnego rodzaju choroby. I tutaj często zaczynają się jakieś niekontrolowane reakcje chemiczne, które stymulują rozwój właśnie chorób. A więc również pijąc taką właśnie wodę alkaiczną, nasz organizm otrzymuje dodatkową ilość wolnych elektronów, które są właśnie zabierane przez te wolne rodniki, żeby mogły ochronić nasze komórki i żeby po prostu te elektrony nie były wyciągane z naszych komórek. Dobra, zmierzmy sobie jeszcze teraz pH tego. Co nam tutaj wyszło? Wsadzamy, włączamy sobie miernik. I o, widzicie, ile było, a ile jest. Jak go tutaj dłużej potrzymam, to on jeszcze troszeczkę sobie wzrośnie. Aż miernik mi się troszkę przesuszył ostatnio, za długo nie był używany. O, jak widzicie, czasem chwilę trzeba poczekać, pomieszać i on spokojniutko było na 8,6 ustawione. Już mamy 8,4. Za chwilkę będzie jeszcze 8,5. O, mówiłem 8,5, no i za chwilę będzie jeszcze i 8,6, także chwilę poczekać zawsze. Nie od razu. Już wystarczy. Dobra, i teraz tutaj mamy właśnie wodę alkaiczną. Tu jest woda kwaśna, no właśnie mogę wam jeszcze pokazać wodę kwaśną. Jeszcze sobie go tutaj wsadzimy. Chociaż tutaj troszkę gorzej go tu wsadzi, mało miejsca. A jak widzimy, tutaj woda leci na dół. Ucieka nam coraz bardziej. Także z tej strony jest woda kwaśna, która nam się wytworzyła. Trzeba będzie chwilkę poczekać, aż to zejdzie całkiem na dół, do jakiej ma być. A na pewno troszeczkę zejdzie na dół. Trzeba będzie chwilę znowu poczekać. Dobra, w każdym bądź razie widzicie, że tu jest woda kwaśna. Już nie chcę dalej czekać i was zanudzać. Ona jeszcze i tak na dół zejdzie jeszcze dużo bardziej. Dobra, to jest pierwsza rzecz. Teraz wyciągamy ten pojemnik, napełniamy to sobie na nowo wodą, jeżeli chcemy sobie zrobić wodę srebrną. Także ja teraz potrzebuję wolną rękę, widzimy się za chwilę. Dobra, mamy teraz już tutaj znowu nową wodę napełnioną. To jest elektroda srebrna, która jest po prostu w tym zestawie. Tutaj u góry, jak widzicie, jest takie coś. Tu trzeba ją przykręcić do tego po prostu. Czyli przykręcamy ją sobie, zamykamy. Jest bardzo proste. I tak jak widzieliście, jak przedtem go włączyliśmy, on od razu się pytał o pH. Teraz go włączamy i on od razu już wie, że robimy srebro. Ponieważ już jest AG, on już teraz wie. No można sobie jeszcze koncentrację ustawić tego, jaką byśmy chcieli, ponieważ są różne koncentracje tego, jakie można sobie zrobić. I tutaj takie ogólne właściwości różnych koncentracji poniżej 0,2 to jest takie ogólne polepszenie, wzmocnienie układu immunologicznego przy jakichś gorączkach, bez jakiejś takiej diagnozy, tego typu rzeczy, wtedy można takie coś mieć. I tutaj włączamy właśnie start. I on teraz nam tutaj robi, to się robi bardzo szybko ta koncentracja. Tak od 0,2 do 2 mg na litr to jest już profilaktyka nieżytu żołądka, jakieś profilaktyka chorób u dzieci, tutaj głównie płukanie, tego typu rzeczy. Później mamy od 2 do 5, to są zatrucia pokarmowe, jakieś takie poważne.
Później mamy od 5 do 20, to jest przy anginie, pukanie, jakieś przemywanie ciężko gojących się ran na przykład. No i powyżej 20 to są przeważnie pukanie gardła, nosa, jamy ustnej, mycie kanałów usznych, jakieś tam nawilżenia w czasie grypy i tak dalej, jakichś dziwnych innych rzeczach w powietrzu. Przy jakichś katarach tutaj można sobie również przepukiwać nos i tak dalej, jakieś oparzenia przepukiwać, przy problemach z dziąsłami, tego typu rzeczach. Ogólnie o srebrze, tak jak wam mówiłem, jak wpiszecie sobie, żeby wam nie pipczało, to najpierw wyłączamy tutaj, bo inaczej pipczy, że jest włączone. I warto teraz to jeszcze przemieszać, oczywiście nie metalową łyżką, żeby dobrze się wszystko rozmieszało i macie gotowe srebro. Że to jest bardzo proste urządzenie, naprawdę każdy sobie poradzi z nim. Jedno chyba z najlepszych, jakie kiedykolwiek miałem. Jestem naprawdę bardzo zadowolony, szczególnie z tego, że jak to otworzę teraz, jak widzicie, wszystko mi tutaj odkapie. Za chwilkę przyjdę i mogę śmiało to wyciągnąć, ten dzbanek z tą wodą, i już wiem, że nic mi tutaj nigdzie nie nakapie, także ja jestem naprawdę mega zadowolony. W sumie chyba jedno z najczęściej używanych urządzeń w naszym domu. Jak już zresztą widzicie, po roku czasu kamienia jest troszeczkę na tym, na pewno to nie stało i tylko się nie kurzyło, tylko jest w ciągłym użytku. Tutaj właśnie obok, dlatego mam specjalnie ten pojemnik, gdzie mogę to sobie położyć, jak to jest jeszcze mokre, żeby sobie szafy nie zakapać. No i tyle. Także takie to prościutkie wszystko działa. My jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Także jak widzieliście i słyszeliście, woda alkaiczna, również woda kwaśna, znajduje wiele różnych ciekawych zastosowań. Jest naprawdę ważna dla naszego organizmu. Bardzo często też niektórzy ludzie mówią, no woda alkaiczna, ja jej nie będę pić, ponieważ ja potrzebuję dokwaszony żołądek. Jednak to są dwa całkiem inne pojęcia, ponieważ pijąc wodę alkaiczną trzeba zawsze zachować tą zasadę, że pijemy ją 30 minut przed posiłkiem, nie 10, nie 15, nie 5, bo wtedy sobie rzeczywiście odkwasimy żołądek, i pić można po jedzeniu minimum 2 godziny. Po jedzeniu, nie wcześniej. Zachowując te zasady, wszystko będzie ok i nawet poprawimy sobie jeszcze funkcjonowanie naszego żołądka. Także to nie ma nic wspólnego z dokwaszaniem żołądka tutaj, ponieważ jeżeli te zasady zachowamy, wszystko jest ok. To jest ważny punkt w tym wszystkim, który trzeba po prostu mieć na uwadze, jeżeli już o takim czymś mówimy. Drugą taką rzeczą to jest stres wszechobecny, który dzisiaj mamy praktycznie wszyscy, których nie omija nikogo. Mnie też nie omija, bo mi się też różne rzeczy czasami przydarzają, przez co się również mogę zestresować. Jeżeli przykładowo mamy kłótnię z naszym małżonkiem czy żoną, czy z dzieckiem, czy z teściową, czy z dziadkiem, nie wiadomo z kim, to taka kłótnia zakwasza nasz organizm już na tydzień. Jak wiadomo, nowotwory lubią kwaśne środowisko. Ktoś, kto żyje w ciągłym stresie, ma ciągle zakwaszony organizm. To możecie sami sobie pobadać mocz. Wystarczy mocz pobadać. pH, miernik, pyk, czy pasek, sprawdzić jakie jest pH moczu. Jeżeli będzie bardzo zakwaszone, to już macie odpowiedź, że możecie mieć jakieś podwyższone ryzyko, czego nikomu nie życzę. Ja miałem kiedyś też zakwaszony mocz, ponieważ mój mocz miał około 5. Niektórzy by powiedzieli, to jest ok. Żona miała gorzej, ponieważ żona miała już pH 3 moczu. Obecnie oboje mamy pH alkaiczne. Tak, pH alkaiczne moczu. Gdzie większość powiedziałaby po prostu, że to jest niezdrowe według świata nauki. Jednak my się czujemy z tym bardzo dobrze i mamy alkaiczne pH. I jest idealnie. Ale to dlatego też, że po prostu bardzo dużo stosujemy wodę alkaiczną do picia, gotujemy na niej. Jeżeli już coś gotujemy, to gotujemy na niej. Również nasze herbaty są na tym robione, ponieważ zauważyliśmy
że zioła po prostu lepiej oddają swoje właściwości w wodzie alkaicznej niż w wodzie kwaśnej. To też jest dosyć ciekawe w tym wszystkim, ponieważ lepiej to przechodzi. Widać różnicę koloru, widać przede wszystkim już. I też jak wrzucimy sobie nawet do takiej wody zwykłej kwaśnej i do takiej wody alkaicznej, jednocześnie zioła te same. Możecie wziąć nawet i z torebki takie zioła, które są. I popatrzcie teraz, jak tamten kolor zaczyna się oddawać. Ponieważ tych takich kupnych, to bardzo często z tego woreczka już widać, że już coś zaczyna wypływać. Jakieś, nie wiem, co to jest, czy tam kolory nie dodali, czy czegoś, nie no, bez przesady. No ale widać, że tam od razu coś zaczyna wychodzić z tych woreczków. I widać, że to w tej wodzie alkaicznej szybciej się dzieje. I teraz jeżeli to zostawimy tak na godzinę, później na 2 czy na 3, przyjdziemy zobaczyć, będziemy naprawdę widzieć poważną różnicę kolorów. Ponieważ w wodzie alkaicznej będziecie widzieć, że tam naprawdę dużo już tej substancji się uwolniło. Ten kolor już będzie taki piękny, złocisty tego. A tutaj to niestety jeszcze nie będzie takie optymalne, takie jak ma być. Ale to są nasze obserwacje, co myśmy przez te lata już korzystając z wody alkaicznej zauważyli, ponieważ jest to takie urządzenie, no, które non-stop używamy i naprawdę jesteśmy z niego zadowoleni. Również jeszcze przecież jest i woda srebrna, którą również tam można w tym robić. O wodzie srebrnej mieliście już nawet parę filmów zrobionych różnych. Jak tam wpiszecie sobie woda srebrna szaman, to na pewno Wam wyskoczy, czy spróbujcie też srebro koloidalne wpisać, szaman też na pewno coś powinno powyskakiwać, bo ja to różnie nazywałem i tak to nazywałem w filmach, także trzeba po 2 nazwach szukać, żeby wszystkie filmy znaleźć na ten temat, bo jest ich tam już parę w tym wszystkim. No i wiadomo, woda srebrna też jest cudowna, jak Wam już mówiłem, wiele ciekawych właściwości, zastosowań, to wszystko ma. Także my jak najbardziej na tak. Jeżeli Was to interesuje, to macie też u góry, gdzie to znaleźć, skąd my mamy to urządzenie. Dostępne są również raty na to, także jeżeli ktoś nie potrafi to sobie wziąć naraz, bo no nie jest to tanie urządzenie, fakt jest faktem, jednak potrafi to już wiele zdziałać dla naszego zdrowia i z tego akurat my korzystamy praktycznie non-stop, odkąd nam się też zepsuło pH w studni niestety. Kiedyś było lepsze, jednak później były jakieś odwierty robione niedaleko tam w polach, no i się to pH zepsuło. Jakimś cudem, nie wiem, czary mary, hokus pokus. Od tego czasu używamy go praktycznie non-stop, no i jesteśmy zadowoleni z tego, także wszystkie dane macie u góry, numer telefonu jest u góry, link w opisie. Także tyle na dziś, trzymajcie się, hej!